Wędrowiec to osoba, która idzie w góry, która chce je poznać, chce też sobie coś udowodnić, że potrafi pokonać samego siebie, potrafi wejść na szczyt. Wędrowiec to ktoś, kto jest ciekawy świata, poznaje ten świat, prawda? Chce go poznać. Myślę o takim, który idzie w drogę z własnej woli. Ktoś, kto chce coś odkryć, zobaczyć, poznać coś innego niż to, co jest wokół jego tam chałupy. Wędrowanie jest dla mnie aktem filozoficznym, jest myśleniem, ale też takim gwarantem mojego wewnętrznego poczucia wolności. Karkonosze, królestwo dzikiej natury, którym jak dawniej wierzono władał groźny duch gór. W mglistych górskich bagniskach, w miejscu spotkania dwóch światów, ziemi i nieba, rodzi się rzeka Łaba, serce pogańskiego kultu ducha gór, zwanego z czasem Karkonoszem lub Ribecalem. W górach wiecznie wiało, w górach padało, te góry były w chmurach, czyli ten dół się złościł z punktu widzenia tych, którzy mieszkali niżej. Mgły i wichry często nękają ową górę. Lud przypisuje to złemu duchowi, który krąży po dolinie położonej u stóp góry i niepokoi podróżnych. Strach rzucany przez ducha gór promieniował na okolice przez stulecia. Do jego królestwa zapuszczali się tylko nieliczni śmiałkowie i awanturnicy, poszukiwacze skarbów, zielarze, drwale, hutnicy i myśliwi. Gór się bano. Ludzie po górach nie chodzili, bez celu nikt się tam nie udawał, bo po co? Jak już ktoś szedł, to szedł, żeby temu duchowi gór coś z jego skarbów, których on strzegł, wyrwać. Czesi jako pierwsi zaczęli używać nazwy Krkonosze, która to nazwa ma takie samo pochodzenie jak nazwa Karpaty. Wywodzi się od rdzenia językowego gar, co oznaczało górę, kamień, teren górzysty, teren wynoszący się do góry. A ducha, który mieszkał, zaczęli nazywać Krakonoszem. Dla człowieka średniowiecza góry były pierwotnym chaosem, śmietniskiem, które pozostało po stworzeniu świata przez Boga, ziemią niczyją, miejscem bezużytecznym i nieprzynoszącym plonów. Śmiertelnik nie mógł w nich przetrwać. Kiedyś ludzie wędrowali tylko wtedy, kiedy musieli. Wędrowali do wód, do uzdrowiska, bo im coś dolegało. No to jechali w podróż. Wędrowali, bo chcieli zarobić pieniądze, czyli kupcy się przemieszczali. Wędrowali za nauką, od uniwersytetu do uniwersytetu. No i też mieli potrzebę religijną. Religia im nakazywała wędrować do miejsca świętego, żeby wyprosić sobie łaski, żeby wyprosić zdrowie. W cieniu Ribecala od średniowiecza rozwijała się wioska Cieplice, Calidus Fons, czyli ciepłe źródła, należąca do rycerza Goczeszofa, pana na pobliskim zamku Chojnik i protoplasty rodu Szawgoczów. Jednym z leczniczych źródeł opiekowali się zakonnicy. Od 1403 roku byli to cystersi. Przez setki lat do cieplickich wód wędrowali ludzie, aby odzyskać zdrowie fizyczne i duchowe. Leczenie trwało czasami bardzo długo, bo od miesiąca, czasami do 3 miesięcy. To z tym czasem wolnym trzeba coś było robić, a jednym z elementów spędzania wolnego czasu okazały się wycieczki. Najpierw to były te najbliższe okolice, więc okoliczne wzgórza. W roku 1675 hrabia Krzysztof Leopold Szawgotz udostępnił dla kuracjuszy do zwiedzania ruiny zamku Chojnik. Wystawiona tam księga pamiątkowa zawiera pierwsze na Śląsku wpisy turystów. Kuracjusze z Cieplic odwiedzali też pobliskie wodospady, ale w wysokie góry raczej się nie zapuszczali.
Z zamku Chojnik góry olbrzymie wydawały się być na wyciągnięcie ręki. Jednak jak głosiło i pisało wielu kaznodziei epoki baroku, na drodze kuracjuszy w wysokie Karkonosze stał sam diabeł. Wszak to na pustkowiu szatan kusił Chrystusa. Duch gór po raz pierwszy został pokazany na mapie Marcina Hellwiga z 1561 roku i on rzeczywiście został pokazany jako taki demon. I on był bardzo popularny, ale przez cały czas uważany był właśnie za tego demona, który strzeże gór. Sztolnie owe na Czarnej Górze drążone były niezwykle głęboko, zatem musiano wkraczać w nie jeszcze przed pierwszym biciem dzwonów, a po nieszporze pracować było niepodobna, lecz robót zaniechać, a to z powodu duchów, w szczególności zaś Ribenzala. W sztolniach tych dobrzy ludzie zawiesili wnet krucyfiks. Ponieważ zajmuję się szkłem, więc dla mnie pierwszymi wędrowcami byli pierwsi szklarze, czyli ród Preußlerów, który przybył tutaj z Górnej Saksonii, wywodzący się z rodu górników, nie że szklarzy konkretnie. W naszych zbiorach z początku XVII wieku jest butla z herbem Szawgoczów i na jednej ze ścianek tej butli wędrowcy, czyli postaci z kijami, z tobołkami, ale też uosobienie niedźwiedzia, który wspina się na wysokie drzewo. Ten duch gór, ta postać bajkowa, magiczna, również pojawiała się jako wyobrażenie niedźwiedzia. W królestwo Karkonosza zapuszczali się wędrowni hutnicy. Wyrąbywali w górach bukowe lasy, by rozniecić w piecach ogień. Wykradali Ribenzalowi piasek kwarcowy, mieszali go z potażem i przetapiali na szkło górskie. Piece budowano z piaskowca. Jedyną taką formą zabezpieczenia był dach postawiony nad tym piecem, więc łatwy też do rozbiórki i do przenoszenia, jeżeli pokłady się wyczerpią. Również górnicy zapuszczali się coraz dalej w góry. Drążyli sztolnie, by wydobyć rudy żelaza, miedzi i metale szlachetne. Niepowodzenia w górniczych przedsięwzięciach przypisywali Ribenzalowi. Karkonoski demon przeszkadzał w górniczych interesach i zniechęcał kuracjuszy z Cieplic do dalszych wędrówek w góry. Góra olbrzymia brzemienna jest złotem, srebrem, miedzią i kamieniami szlachetnymi, jednakże ludzi pełnych chciwości nadzwyczaj mało tam wtargnęło. Z góry wszelkiego tego się nie dobywa ze strachu przed ciągle pojawiającymi się demonami górskimi. Wśród naszych mieszkańców zwykło się mówić powszechnie o Ribenzalu. W ludowych wierzeniach niegościnne góry zamieszkiwały złe duchy. Na łysych szczytach spotykały się czarownice. Jednak od renesansu wśród elit powoli następowała zmiana myślenia. Góry, jak i całe stworzenie, wyszły przecież spod boskiej ręki. Mogły być zatem źródłem dobra, nawet miejscem spotkania z Bogiem, tak jak biblijne góry Synaj, Tabor czy Syjon. Góry bardzo często pojawiają się we wczesnym renesansie, zwłaszcza w renesansie północnym, ale w ogóle do właściwie XVII wieku mamy góry jako góry sakralne, niedostępne, uświęcone, do których zwykłemu śmiertelnikowi nie można wkroczyć. W roku 1665 hrabia Krzysztof Leopold Szawgocz wypowiedział Ribenzalowi wojnę, rozpoczynając budowę kaplicy na Śnieżce. Po 16 latach i wielu przeciwnościach, za którymi stał podobno sam duch gór, niewielką kaplicę udało się ukończyć. Kaplica pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, patrona górników, hutników i poszukiwaczy skarbów, została poświęcona przez opata krzeszowskich cystersów Bernarda Rosse.
Wypędzony Ribecal czy Karkonosz zmarł podobno z żałości po utraconym królestwie, nieopodal Szklarskiej Poręby. Kiedy zaczęto z gór korzystać przemysłowo, czyli pojawiło się górnictwo, każdy chciał mieć jak najwięcej tych karkonoszy. Dlatego też pojawił się spór, którym grzbietem karkonoszy przebiega granica. Czy duch może umrzeć? Zatem egzorcyzmów nigdy dość, zwłaszcza że poza znaczeniem sakralnym miały one często wymiar polityczny. Dnia 19 października 1684 roku biskup z czeskiego Hradca Kralowe wyświęcił źródła Łady. Złego ducha egzorcyzmował, wbijając w źródło drewniany krzyż. W momencie, kiedy w kaplicy zaczęto odprawiać nabożeństwa, no to zaczęto przyciągać tam pielgrzymów. To się stało miejscem pielgrzymkowym. Ludzie zaczęli na Śnieżkę wędrować. Jak już szli pielgrzymi, to obok, tak jak teraz, to oni muszą coś zjeść, prawda, muszą odpocząć, więc się zaraz stworzył, nie chcę tego nazwać przemysłem, ale już ludzie, którzy to zauważyli, to zorganizowali jakiś stragan, no bo nie każdy był w stanie w ciągu jednego dnia, zwłaszcza z Cieplic, dojść na Śnieżkę i wrócić, więc trwało to czasami 3 dni. Po drodze na Śnieżkę pielgrzymi oraz kuracjusze z Cieplic mijali mieszkających w Miłkowie i Karpaczu laborantów, czyli zielarzy alchemików, którzy obrali za swojego patrona postać zdetronizowanego Ribecala. Laboranci zbierali w jego królestwie zioła i wyrabiali maści, eliksiry oraz lekarstwa, np. esencję z czarciego łajna czy spirytus na żebrach żmii. Wędrowcy mogli też zakupić talizmany. Figurka ducha gór, wykonana z kory i mchu, miała chronić od mgieł, niezdrowej wody oraz ukąszeń żmii. Na potrzeby hut szklarskich na dole i kopalń karczowano lasy. Jak karczowano lasy, powstawały polany. Na polanach można było wprowadzić wypas. I tam powstawały budy pasterskie. Nieraz turyści się skarżyli na różne insekty, które gdzieś tam, prawda, się w sianie czy tam nawet w łóżku spotykało, to, że zwierzęta były obok i też i hałasowały i tak dalej. No i zapach był jaki był w takim wypadku. Ludzie po drodze nocowali albo w obecnym Górnym Karpaczu, albo właśnie w obecnej Strzesze Akademickiej, w budzie Hampla czy też budzie Samuela. Pielgrzymujący na Śnieżkę od strony Czech nocowali w Luczni Bołdzie, czyli w chacie na łące. Spano w izbach i na strychach bud pasterskich, które były prototypami schronisk. Kogo było stać, wynajmował muzykantów, by przybywszy do kaplicy na Śnieżce, odśpiewać nabożną pieśń. Jednak wkrótce nabożeństwa na Śnieżce stały się tylko pretekstem do odbycia wycieczki w wesołym towarzystwie. Już w roku 1737 wydano w Jeleniej Górze książkę z najciekawszymi wpisami z księgi pamiątkowej ze słynnej budy pasterskiej Samuela. Przyjemne i nieprzyjemne podróże na znane śląskie góry olbrzymie, które częścią dla oddania czci Najwyższemu, częścią aby oglądać zadziwiające cuda natury, częścią dla przyjemności albo zażycia ruchu, częścią aby się dowiedzieć czegoś o słynnym Ribencalu przez różnych dokonane amatorów. Kincel przeglądnął te wszystkie księgi, jakie się zachowały i wybrał polskie wpisy. I napisał, iż miłości do gór Polacy uczyli się nie gdzie indziej, tylko w Karkonoszach. Jest koniec XVII, początek XVIII wieku. Tatry jeszcze nie są znane wśród ogółu społeczeństwa, więc możni z różnych regionów wybierają się na kolację, a przy okazji wyruszają na górskie wędrówki.
bogaci panowie wspinali się w towarzystwie orszaków z wielką pompą niesień w lektykach. Wędrowano hałaśliwie, gdyż modne było wywoływanie echa. Wzięliśmy też parę pistoletów, 2 flinty, 1 muszkiet i dużą lunetę, także przewodnika, by nam najlepszą drogę wskazywał. Chwalił się zresztą, że wspiął się na tę górę już ponad 30 razy. Mieszkańcy gór, żyjąc w tej izolacji, między sobą tylko, mieli w sobie tę naturalną gościnność. Ale w pewnym momencie, jak tych gości zaczynało być coraz więcej, oni zaczynali się pojawiać coraz częściej, to tacy mieszkańcy gór dochodzili do wniosku, że lepiej jest hodować turystę niż krowę, bo to większe z tego pieniądze. I zamieniali swe budy pasterskie na schroniska. Z czasem wśród wędrowców było coraz mniej pielgrzymów. Katolicyzm doznawał wstrząsu pod wpływem idei oświecenia, protestantyzmu i polityki pruskiego króla, który zbrojnie zajął Śląsk, głosząc, że ma do niego prawa jako potomek Piastów. W drugiej połowie XVIII wieku Prusacy oswajali się z nową krainą i legitymizowali swoje władztwo nad nią, tworząc liczne i rzeczowe opisy karkonoszy. XVIII wiek to szczególna popularność panoramicznych przedstawień karkonoszy. Zapoczątkowały je oświeceniowe wyprawy badawcze w Karkonosze, na podstawie których tworzono mapy, przewodniki, które też często wzbogacano ilustracjami artystycznymi. Góry zawsze widziane są z perspektywy doliny, w tle. Wartość topograficzna ma tutaj kluczowe znaczenie, dlatego też bardzo często wyobraża się charakterystyczne budowle dla danego wycinka krajobrazu. Oświeceniowi naukowcy dokonywali obserwacji i opisów górskiej pogody, zasobów geologicznych, kontynuowali badania nad florą i fauną pierwszego renesansowego naukowca Karkonoszy, Kaspara Schwenkfelda. Wszystkie te opracowania miały służyć rozwojowi gospodarczemu, jak również ugruntowaniu panowania pruskiego na Śląsku. Nieraz próbowano mierzyć wysokość Śnieżki, ale dopiero przyrodnik Adolf Traugott von Gersdorf w 1796 roku sprecyzował jej wysokość na 1605,5 metra nad poziomem morza. Jednak żaden z pomiarów, żadne badanie, żadna obserwacja okiem nie wykazywała obecności w górach kogoś jeszcze. I jeśli ktoś chciał zwiedzić w góry, a nawet wejść tylko na Śnieżkę, chociaż ją było widać, to starał się mieć jakiegoś przewodnika ze sobą. Więc ten miejscowy człowiek, prowadząc tego turystę, no przecież nie milczał cały czas, tylko coś mu opowiadał. No i co mógł opowiadać? Za bardzo o przyrodzie nie mówił, bo się na tym nie znał zapewne. No to mówił o tym właśnie duchu gór, który ich tutaj już może nie prześladuje, ale czasami robi jakieś psikusy. Górnicy mają swojego ducha gór, swojego skarbnika, który właśnie dba o ich bezpieczeństwo, jest przedstawiany jako taki dobrotliwy starzec właśnie. I ci górnicy, którzy pracowali w Karkonoszach, tak zaczęli oswajać tego ducha gór. W pewnym momencie przyszedł taki czas, doba romantyzmu, że ludzie zaczęli troszeczkę inaczej ten świat postrzegać i wędrować bez celu. Wędrować tylko po to, aby się ubogacić duchowo, aby zachwycić się pięknem krajobrazu, aby coś nowego poznać, aby móc przeżyć jakieś emocje. Wędrowiec romantyczny uciekał od cywilizacji oświecenia z przeludnionego, brudnego i zdemoralizowanego miasta na łono przyrody, by korzystać z jej dobrodziejstw. W górach człowiek czuł się wolny, doświadczał rzeczywistości lepszej i piękniejszej.
Górski, dziewiczy krajobraz przypominał, że są rzeczy większe od rozumu, absolutyzmu królów oraz ludzkości. Wspomnimy Krzysztofa Nattego, który pojawia się w Karkonoszach i uznawany jest za prekursora romantyzmu. To Natte mówi o tym, ale nie tworzy tego w dziele, że dla niego wejście na sam szczyt Śnieżki było doświadczeniem, które pozwoliło mu zapomnieć o doczesności ziemskiego świata, które go zbliżyło do absolutu, do Boga, gdzie panuje doskonała kosmiczna i nadrzędna kategoria piękna. Górski krajobraz wywoływał uczucia wzniosłości, przyjemnego strachu lub przerażenia, które dawniej wzbudzał w człowieku duch gór, średniowieczna katedra lub mityczne czy biblijne opowieści. Świat w górach znowu był światem zaczarowanym, światem przyrody i ducha. Trasa wiedzie teraz na Śnieżkę. Długo się wahałem, nim podjąłem decyzję, by wspiąć się na tę śląską olbrzymkę. Kosztowało mnie to dużo siły woli i musiałem się istotnie przemóc. Uważałem bowiem rzecz całą za przedsięwzięcie heroiczne. Spoglądałem na nią nawet nie tyle z ufnością, co z bojaźnią. Przełom XVIII i XIX wieku zmienia w ogóle myślenie o malarstwie pejzażowym jako niezależnym już właśnie od topografii, jako samowystarczalnym gatunku malarskim. Oczywiście wpływa na to sama filozofia natury u romantyków, gdzie natura, góry są transcendentnym światem, które umożliwiają wędrowcy, artyście doświadczenie najwyższej kategorii piękna, harmonii, absolutu właśnie. Nie sposób pominąć czołowego romantyka Caspara Davida Friedricha, który pojawia się w Karkonoszach w roku 1810, który wędruje po Karkonoszach. Dla Friedricha, co widoczne jest w tym obrazie, wędrowiec nad Morzem Mgieł, doświadczenie natury jest znowu doświadczeniem mistycznym, które pozwala zapomnieć o bolączkach doczesnego świata. Spotkać się z tą dziką przyrodą, ale też już romantyzm to są także te średniowieczne, zwłaszcza ruiny, więc tutaj Chojnik się stał takim miejscem bardzo atrakcyjnym, ale to też życie sielskie takie, wiejskie. W najbardziej oddalonych Bałdach panuje jeszcze przeważnie czystość moralna i szlachetna prostota patriarchalnego świata. Młodzież płci obojga bez żadnego skrępowania do 10 roku życia nago po łąkach hasa. Obcych traktuje się tu przyjaźnie i bezinteresownie, zgodnie z zasadą gość w dom, Bóg w dom. Dzieci biegały nago nie dlatego, że było gorąco, tylko że nie miały się w co ubrać, prawda? Że chodzili boso, to było naturalne. Wyżywienie, które składało się z 2-3 potraw tak naprawdę. Gorzałkę i różnego rodzaju nalewki ziołowe oni traktowali jak lekarstwo. A turyści, jak przyjeżdżali, przynosili ze sobą trunki wszelakie, albo od nich kupowali te trunki, wypijali znacznie więcej. No i miejscowi widzieli, że można, i zaczęli też złe nawyki od turystów przejmować. To do dzisiaj tak się mówi, że to są tak zwane dysfunkcje turystyki. Wędrowcy romantyczni w pasterzu widzieli ideał dawnego, prostego i religijnego życia. Będąc w górach, przemieniali jednak miejscowych w dostawców różnych usług. Od roku 1817 datuje się powstanie w Karpaczu organizacji przewodników i tragarzy. Wprowadzono legitymacje przewodnickie, a wkrótce także blachy z numerem i nazwą miejscowości, w której przewodnik mieszkał. Uprawnienia wydawała miejscowa policja. Historycy się wspierają trochę. Czy to była cech, prawda, organizacja turystyczna, czy po prostu państwo pruskie dążyło do tego, żeby mieć wszystko pod swoją kontrolą.
I ludzie, którzy szli w góry, byli w sferze zainteresowania administracji i to tej takiej administracji policyjnej. Turystyka tworzyła nowe formy zarobkowania. Z początkiem XIX wieku przewodników jest tak wielu, że jak notuje w pewien podróżny, niczym ludożercy rzucają się na biednego wędrowca, oferując mu swe usługi. Pierwszą pamiątką, cudem natury, był tak zwany kamień fiołkowy, glon porastający kamienie w górnych partiach Karkonoszy. Gdy się go potarło albo ogrzało, wydzielał fiołkowy zapach. Ten region potrzebuje swoistej pamiątki z podróży. I taką funkcję właśnie pełnią litografie, taką funkcję pełni tak zwana szkoła kowarska z Alfredem Titelem na czele, Matiasem i Knipelem, którzy tworzą, wydają przewodniki, tworzą litografię nierzadko też o dobrym walorze artystycznym. Wędrowiec romantyczny w górach odkrył malowniczość przyrody i świata. Odkrył przyrodę i własny kraj jako piękny obraz. Kraj, obraz. Oprawiał go w ramki i zabierał do domu na pamiątkę. Najwcześniejsze zdobienia ukazujące Karkonosze pochodzą z początku XIX wieku. Jest to okres Biedermajeru, kiedy szkło zaczęło nabierać zupełnie innej funkcji, ale także było przedmiotem wielu eksperymentów. Zaczęto szkło barwić przy pomocy tlenków, przy pomocy różnych metali, uzyskując wielobarwną paletę i dzięki temu również malowanie na szkle zyskało zupełnie inny wymiar. Ale właśnie takie, które można było sobie kupić i zawieźć w różne strony świata. W 1837 roku wzniesiono w Karkonoszach pierwsze schronisko z przeznaczeniem na noclegi dla turystów. Umiejscowiono je nad śnieżnymi kotłami. Wędrowcy sławili góry, a władcy Prus, Hohenzollernowie, nabywali lub budowali w pobliżu Karkonoszy swoje letnie rezydencje. Z parków krajobrazowych mieli oko na Śnieżkę i granicę, za którą panowali wrodzy Habsburgowie. XIX wiek zmienia też bardzo strukturę społeczną mieszkańców Karkonoszy. Na początku wieku pojawia się tutaj pruska arystokracja, która albo adoptuje istniejące pałace i założenia pałacowo-parkowe do nowych celów, albo buduje sobie swoje siedziby. I one są rzeczywiście bardzo często zorientowane na widok na Śnieżkę, jako najbardziej charakterystyczną dla Karkonoszy górę. Stale rosnąca liczba romantycznych wędrowców tworzyła warunki odpowiednie do powstania gospodarki turystycznej, do myślenia o wędrowaniu w kategoriach ekonomicznych. Paradoksem rozwoju infrastruktury turystycznej było stopniowe odbieranie władztwu ducha gór tego, co dla wędrowców najważniejsze – naturalnej, niczym nieskrępowanej wolności. Jeżeli wszyscy chcą w samotności podziwiać dziewicze piękno gór, to w rezultacie niszczą obiekt swoich uczuć masowością wędrowania. Niektórzy mogą utożsamiać wędrowca z turystą, ale wydaje mi się, że niekoniecznie. Wędrowca można potraktować może bardziej filozoficznie, jako sposób na życie. Kiedy się wędruje, ma się więcej czasu, można bardziej przeżywać chyba przyrodę, pejzaże, architekturę, którą się po drodze mija. Można swobodnie rozmawiać z ludźmi. Nie jesteśmy zobligowani czasem. Wędrowiec niekoniecznie ma sprecyzowany cel. Wędrowiec idzie przed siebie. Tam, gdzie go oczy poniosą, tam, gdzie mu przyroda pozwala, a turysta ma wyznaczony szlak, turysta ma wyznaczony cel, turysta ma wyznaczony termin, w którym przyjedzie i tak naprawdę w chwili przyjazdu turysta już planuje, jak do domu wróci. Ja myślę, że taka turystyka już najbardziej zbliżona do tej współczesnej
To tak mniej więcej połowa XIX wieku. No, wtedy zaczęły powstawać schroniska, czy obiekty budowane jako schroniska. Z drugiej strony, no nieco później już, ale druga połowa XIX wieku, doprowadzenie linii kolejowych w góry. Jeśli chodzi o kolej, to nie zbudowano jej dla turystyki. To nie było powodem. Powody były dwa, czyli rozwój przemysłu, a drugi cel to był cel militarny. Turystyka masowa rozwijała się bardziej i szybciej w miejscach, które były uprzemysłowione, bo tam docierała kolej, tam docierał transport, tam budowano drogi. Tam byli ludzie, którzy byli w stanie zainwestować pieniądze w obiekty turystyczne. Dzięki nowej, pełnej wrażeń prędkości podróżowania, Karkonosze zbliżyły się do wielkich aglomeracji miejskich. Góry stały się łatwo dostępne dla całych rodzin. Powstawały pierwsze biura podróży, takie jak biuro braci Stangen z Wrocławia, które organizowało specjalne pociągi z turystami w Karkonosze. Na szlakach górskich pojawili się oderwani od witryn miejskich sklepów spacerowicze. Wędrowano po górach niczym po bulwarze miejskim, deptaku w kurorcie lub w drodze na niedzielne nabożeństwo. Pojawia się pociąg, który zabiera nie kilkanaście osób, a kilkaset osób. Podróż trwa 2 godziny. Bilet jest tani. Przyjechać może prawie każdy. Mieszkaniec zarówno jednego, jak i drugiego miasta mógł rano przyjechać do Jeleniej Góry albo już do Szklarskiej później, zrobić sobie wycieczkę, a późno w nocy być w domu z powrotem, więc to był duży postęp. Nie było wolnych sobót, ale wycieczka niedzielna była w jego zasięgu. Tłumy te zmierzały głównie na Śnieżkę, gdzie w roku 1868 Friedrich Sommer zbudował schronisko na ponad 110 miejsc. Nadal ważną atrakcją było podziwianie wschodu słońca, jednak teraz można było jednocześnie delektować się kuflem piwa. Sommer sprzedawał tu również jedne z pierwszych pocztówek. Właściciel schroniska na Śnieżce to był bardzo przedsiębiorczy pan, który wymyślił, że on tam zrobi punkt pocztowy i że turyści będą się chwalić wszystkim, że zdobyli najwyższy szczyt tych gór, wysyłając właśnie taką widokówkę, taką kartę pocztową. I rzeczywiście jedną z pierwszych zdobionych wizerunkiem kart pocztowych była ta przedstawiająca Śnieżkę. Każdy mieszkaniec kraju choć raz w życiu musiał odbyć pielgrzymkę na Śnieżkę. Wyruszyć w podróż pociągiem wśród wagonów wypełnionych setkami ludzi, ożywionych tym samym pragnieniem zdobycia szczytu. Pocztówki drukowano dla wszystkich. Zamożnego turystę stać było na zakup unikatowych obrazów, które w domu przywoływały wspomnienie podziwianych widoków. Jednak wędrowiec artysta nie mógł już na szlaku obcować sam na sam ze światem przyrody i ducha. Wszędzie byli turyści, przybysze z miast, którzy podziwiali w górach ich realne walory przyrodnicze. Adolf Dressler uchodzi za pierwszego realistycznego malarza w Karkonoszach. O złej sytuacji artysty świadczy chociażby połatany parasol, który ma rozpostarty nad swoją głową, a także skromny strój artysty. Ale jest to dzieło dość wyjątkowe w twórczości Dresslera. Znakomite jego studia pejzażowe, które przechowywane są teraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, świadczą o tym nowym sposobie widzenia natury, który opiera się na indywidualnym doświadczeniu, na subiektywnym doznaniu natury, na szybkiej notacji, wrażeniowej notacji. Ma na to kolosalny wpływ potrzeba tworzenia studiów w plenerze, które Adolf Dressler w środowisku malarzy, wrocławskich malarzy propaguje i zabiera swoich studentów i sam tworzy studia w naturze. By ruch turystyczny okiełznać, wzmocnić gospodarkę regionu i bogactwo mieszkańców, w 1880 roku z inicjatywy Teodora Donata
powstaje w Jeleniej Górze karkonoskie towarzystwo Riesengebirgsverein, w skrócie RGV. To byli ludzie zafascynowani przyrodą i to widać na przykład w czasopiśmie, które wydawano od 1881 roku, czyli Wanderer im Riesengebirge, gdzie jest bardzo dużo tekstów przyrodniczych, tekstów historycznych, opisujących przeżycia ludzi, którzy chodzą po górach i to czasopismo i ci ludzie, którzy je tworzyli, byli to prawdziwi miłośnicy gór. Natomiast było oczywiście lobby przemysłowe, czy też lobby takie, które chciało na tym jak najwięcej zarobić. RGV budowało ścieżki, punkty i wieże widokowe, mocowało barierki, ustawiało ławki i stoły w miejscach widokowych i przy szlakach. Zbudowano około 300 km dróg, w tym trakt wzdłuż Karkonoskiej Grani oraz na Śnieżkę. Góry olbrzymie zamieniały się w park, w którym można było wygodnie spacerować. Przestawały być miejscem przeżycia przygody, a stały się turystycznym spektaklem, którym kierowali inscenizatorzy, miejscowi przewodnicy. Im później patrzymy na historię Karkonoszy, tym coraz bardziej ta turystyka przestaje być romantyczna, a staje się bardziej skomercjalizowana. Symptomem komercjalizacji były wyrastające ponad górską panoramę luksusowe hotele z wyszukanymi kartami dań, centralnym ogrzewaniem, bieżącą ciepłą wodą i prądem. Przybysz przestał być gościem, z którym nawiązuje się głębszą więź, a stał się turystą, z którym wchodzi się tylko w relacje komercyjne. Oczywiście mieszkańcy idą za ciosem komercyjnie i przekształcają swoje domy w pokoje gościnne, zaczyna się budowa pensjonatów. Towarzystwo Karkonoskie, mimo że z jednej strony ma za zadanie chronić krajobraz, to przyczynia się do jego dalszej popularyzacji. Turystyka jest dziedziną gospodarki, bo jest wiele definicji turystyki. Ja znalazłem ponad 60, ale ja mam jedną swoją, że turystyka to wyciąganie od ludzi pieniędzy w taki sposób, żeby jeszcze nam za to podziękowali. Wędrując napatrzyliśmy się do Woli najbardziej filisterskiej turystyce, jaką sobie w górach można wyobrazić. Połowa Niemców przychodziła tu na całe niedziele tylko w tym celu, żeby wykrzyczeć się do spuchnięcia gardła, wypić po kilkanaście halb piwa i zjeść po kilka par parówek. Dodawały ducha do dalszego marszu napisy w rodzaju jeszcze 10 minut do najbliższego piwa bawarskiego. W głowie trochę szumiało, ale za to świat wydawał się piękny. Wszyscy na ogół turyści śpiewali po drodze jak zażynane bawoły i wśród tego ryku pijaków i chwiejnych korpusów wędrowano całymi godzinami. Duch gór pojawia się wszędzie. Duch gór pojawia się na obrazach, duch gór pojawia się na etykietkach piwa, pojawia się na etykietkach likierów. Duch gór daje swe imię pensjonatom, restauracjom. Duch gór sprzedawany jest w formie figurek jako pamiątka również, bo tak naprawdę to jest ten przyjazny duch gór. I rzeczywiście duch gór zostaje bardzo mocno oswojony i skomercjalizowany. Rozwój turyzmu bardzo silnie odczuwano jako ogromną przeszkodę w tym naturalnym doświadczeniu gór. Koniec XIX wieku to jakby odnowienie tej niechęci, przede wszystkim niechęci do miasta, ale bardziej jako odwrotu od cywilizacji. Jakby te ruchy romantyczne wracają w neoromantyzmie końca XIX wieku. Kamień fiołkowy, pamiątka i symbol Karkonoszy, został wytrzebiony, podobnie jak i wiele gatunków roślin i zwierząt. W niemieckich gazetach ukazywały się satyryczne widoki Śnieżki, przedstawiające wizję jej zagospodarowania w roku 2000.
Na szczęście dysponujemy zdjęciami lotniczymi z początku XX wieku i widzimy, jak te góry były rozdeptane wokół kotłów polodowcowych, wokół Śnieżki. Widzimy, jak były zabudowane. Przecież na którym zdjęciu na równi pod Śnieżką naliczyłem bodajże 14 obiektów budowlanych. Także to były takie prawie małe wioski. Jednak rozwrzeszczanych i pijanych turystów nadal nie było zimą. Wysoki śnieg i groźne lawiny odstraszały ludzi niczym pradawny duch gór. Schroniska zamykano późną jesienią, otwierano je wczesną wiosną. Niewiele osób w górach spędzało zimę. Narty też były przecież w powijakach. Tak zwani zimowi turyści potrzebowali atrakcji, no to zaczęto wykorzystywać te sanie rogate, dodano tylko nadbudowę dorożkarską do zwożenia w dół. Przez cały wiek XIX wytyczano tory z różnych schronisk w Karkonoszach. Była to zimowa atrakcja, idealna dla biernego, niedzielnego turysty, który mógł poczuć dreszcz emocji w ramach przewidywalnych przygód i bez konieczności samotnego mierzenia się z przyrodą gór. Pierwszą próbę wędrowania na nartach podjął w latach 90. XIX wieku emerytowany kapitan Oskar Forwek z Cieplic. Jego zimowe wędrówki po grani Karkonoszy budziły sensację wśród mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej. Narciarz przemierzał góry w samotności, wśród dziewiczej i niebezpiecznej zimowej natury. W ten sposób wędrowiec wśród morza śniegu wrastał w świat odrealniony, magiczny i wolny. Narty jednoczyły człowieka i Karkonosze zimą. Ci turyści, narciarze, oni weszli w to królestwo ducha gór i zakłócili może trochę spokój duchowi gór, który zimą trochę sobie mógł odpocząć. Nie było zimą w górach intruzów, a tu nagle pojawiają się intruzi właśnie w postaci pierwszych narciarzy. Nie, dzięki Bogu nie uprawialiśmy wówczas sportów. To suche określenie nie zostało jeszcze wtedy wynalezione. Gdy o poranku staliśmy pełni chęci działania w białym świecie kryształków śniegu, w oślepiających promieniach słońca, nie byliśmy nikim innym, jak uszczęśliwionymi dziećmi natury, która obdarowała nas siłami i radością. To niezapośredniczone, bezpośrednie, naturalne, nieskażone spojrzenie dziecka stało się właśnie takim wyznacznikiem dla artystów, jak postrzegać naturę, jak ją widzieć, czyli oderwać się od tych wszystkich naszych cywilizacyjnych bolączek, od tej zepsutej, wrażeniowej kultury miasta i podążyć w góry, podążyć do lasu, podążyć do ziem ojczystych i doświadczać natury tak jak dziecko, w sposób nienacelsowany na użyteczność. Przedtem nie spotkałem żadnego malarza w zimie tam w górze, ponieważ bez wówczas jeszcze nieznanych butów śniegowych był tam trudny dostęp. Sport i sztuka szły ręka w rękę. Ważnym malarzem był Morgenstern i od niego właściwie można mówić o zimowym malarstwie w Karkonoszach. Artysta poszukuje w naturze właśnie tej harmonii, trwałości, spokoju, ciszy. Uczniowie Morgensterna ruszyli zimą w góry doświadczyć dziewiczości zimowej przyrody, niczym dzieci pozostające na łasce ducha gór. Dziecko, ale też chłop czy bohater mityczny powracają jako wzory ludzi żyjących poza cywilizacją miasta, żyjących w prostocie, w zgodzie z naturą i w pradawnym krajobrazie Karkonoszy. Najbardziej charakterystyczną dla tej zmiany światopoglądowej była wybudowana w 1903 roku Sagenhalle Hermanna Henricha.
Sagenhalle pomyślana jest jako dzieło totalne, jako Gesamtkunstwerk, które wprzęga w swój zasięg architekturę z wyraźnym nawiązaniem do architektury norweskiej i z wyraźnym nawiązaniem do symboliki mitologii starogermańskiej. Sagenhalle prezentowało 6 wielkoformatowych obrazów Hermanna Henricha i co ciekawe ukazał on historię właśnie ducha gór pod różnymi postaciami. Najciekawsze, kiedy Hermann wyobraża ducha gór jako śpiącego olbrzyma, gdzie duch gór staje się sam przyrodą. W gruncie rzeczy jest on nieokiełznany jak sama przyroda. Światopoglądowo, jak zwykło się dzisiaj mówić, trwa poza dobrem i złem. W ten sposób żyje on już całe wieki i tysiąclecia. W ten sposób będzie żył nadal, dopóki podniebna kraina wolności, Karkonosze, wznosi się w przejrzystej przestrzeni letniego wiatru, a zimą zamienia się w krzące lodem zbocza, na których igrają ze sobą wichry i kłęby śniegu. Od przełomu XIX i XX wieku też powstał ruch ochrony przyrody. Już wtedy i ludność, część tych, ta świadoma elita i w RGV, i w gminach poszczególnych, jest zrzeszona właśnie w towarzystwach ochrony przyrody, bo takich powstało bardzo dużo w tamtym czasie różnego rodzaju. Zaczęła dbać o przyrodę, o zachowanie tego dziedzictwa naturalnego. W roku 1927 profesor Otto Naffe założył Straż Górską, której zadaniem była ochrona karkonoskiej przyrody i kontrola zachowywania się turystów. Niestety, wkrótce do Karkonoszy wdarła się groźna karykatura pogańskiego człowieka spod znaku swastyki. Przewodniczącym RGV został hitlerowiec, dr Friedrich Lamp. Na łamach Wanderer im Riesengebirge zaczęto publikować nazistowskie treści, w tym ataki na Czechy. Stary konflikt graniczny powrócił. Spłonęły Luczni i Rennerowa Bołdy. W gospodarkę turystyczną wdarł się duch totalitaryzmu. Po II wojnie światowej Karkonosze znalazły się w Polsce, a przesiedleni tułacze ze wschodu, Polacy, nie wiedzieli o nich prawie nic. W romantycznej willi w Jagniątkowie zastali jeszcze schorowanego pisarza noblistę Gerharda Hauptmana, dziecko Karkonoszy, wędrowca i wyznawcę afirmatywnego podejścia do gór, który nie uciekł przed Armią Czerwoną. W jego górskiej willi mogli podziwiać freski sali rajskiej autorstwa Johannesa Avenariusa, które są ostatnim odbiciem miłości romantycznego wędrowca do życia, przyrody i gór. Hauptmann zmarł w swojej willi rok później. W czasach stalinowskich indywidualne wędrowanie po Karkonoszach było zakazane. Granicy polsko-czechosłowackiej pilnowano jak nigdy dotąd, a Karkonosze zamieniły się w góry pod specjalnym nadzorem. Jakiekolwiek wyjście w góry wiązało się z wielkim ryzykiem trafienia pod muszki karabinów żołnierzy wojsk ochrony pogranicza. Nie wolno było bez zezwolenia odpowiedniego, bez przepustki iść w góry indywidualnie. Ja znalazłem w dokumentach w archiwum jeleniogórskim informacje o tym na przykład, że aresztowano kuracjuszy, którzy wybrali się w góry bez takiego zezwolenia. Karkonosze stały się czystą kartą, na której Polacy stwarzali świat od początku. Nadawano nowe nazwy okolicznym szczytom, rzekom, dolinom, wsiom i miastom. Trzeba było wykazywać piastowskość tych ziem. I jak czytamy pierwsze nawet przewodniki, które wyszły drukiem, to tam próbowano udowodnić, że słusznie te ziemie wróciły do macierzy.
W Głosie Ludu, dzienniku KCPPR, ogłoszono śmierć ducha gór. Wraz z nim miało skonać to wszystko, czego przez wieki był świadkiem. Skończyć z Ribecalem. Musimy równie ostro wystąpić przeciw uświęconemu przez nadwornego tych okolic grafomana kultu niejakiego Ribecala. A niechże ktoś wyrwie tę maczugę i do puty po łbach tłucze, aż zatłucze na amen regionalne dziwowisko. Infrastruktura w Karpaczu, w Szklarskiej Porębie, ta turystyczna, hotelowa, nie była zniszczona, to tu można było zacząć przysyłać ludzi pracy na wypoczynek. I rzeczywiście mnóstwo przysyłano na wczasy, w szczególności tych, którzy przeżyli traumę wojenną w Warszawie, w Powstanie Warszawskie. Turysta czasów PRL-u miał niewielki wpływ na to, jak spędzi swój urlop. Otrzymywał wyznaczone miejsce wypoczynku, miał zagwarantowane noclegi, wyżywienie oraz zaplanowane przez instruktora kulturalno-oświatowego rozrywki i wycieczki w góry. Turysta w górach nigdy w przeszłości nie był tak kontrolowany i pilnowany. Przysyłanie tutaj na turnusy do FWP pracowników z całej Polski spowodowało to, że karkonosze stały się bardzo popularne i znane w Polsce. Ale my z drugiej strony mieliśmy wielki problem, bo ktoś musiał tych ludzi po tych górach oprowadzić. I pierwszymi, którzy ludzi prowadzili w góry i pokazywali te karkonosze, byli pracownicy kulturalno-oświatowi domów wypoczynkowych. Tadeusz Stecz był jednym z tych pierwszych zasłużonych dla turystyki. Korzystał właśnie z niemieckich przewodników i te pierwsze nasze publikacje przewodnickie, turystyczne były bardzo skromniutkie. To kilkunastostronicowe broszurki. Gdy zbudowano wyciągi, masy turystów pod nadzorem przewodnika mogły w mgnieniu oka dotrzeć w najwyższe partie gór, na otwartą w roku 1961 grzbietową drogę przyjaźni polsko-czechosłowackiej. Szlak przyjaźni polsko-czeskiej biegł po polskiej stronie, po czeskiej, co kilka kilometrów, albo i częściej stali łopiści, czyli Wojska Ochrony Pogranicza, którzy kontrolowali. Jak ktoś nawet przeszedł dłużej, to pytali się, a dlaczego, czy on tam przechodził, czy nie. W stanie wojennym na Śnieżce to nawet taki sznurek został przeciągnięty. Wraz z masowością socjalnej turystyki pod specjalnym nadzorem wrócił problem ochrony karkonoskiej przyrody. W górach zaczęto likwidować niektóre szlaki oraz budynki. Zorganizowano Straż Karkonoskiego Parku Narodowego. Granica między przyrodą a człowiekiem została ściśle wytyczona i jej również zaczęto pilnować jak nigdy dotąd. Status Parku Narodowego daje pewne prawne podstawy regulacji organizacji ruchu turystycznego. My sobie zdajemy sprawę, że my nigdy nie zatrzymamy tego ruchu turystycznego i nie chcemy zamykać parku przed społeczeństwem. Chcemy regulować ten ruch turystyczny, chcemy mieć wpływ na jakość i ilość tego ruchu turystycznego i nam się to udaje. Skanalizowaliśmy ruch turystyczny wyłącznie do dobrze zagospodarowanych szlaków turystycznych. Poprzez remonty szlaków turystycznych, poprzez właściwe oznakowanie szlaków, poprzez dobrą nawierzchnię, co również też poprawia bezpieczeństwo turystów. Dzisiejsi turyści trzymają się szlaków turystycznych i chodzą po ścieżkach. Większość nie rozchodzi się nam. Kryzysy polityczne i gospodarcze zatrzymywały masy turystów tylko na moment. Po przemianach demokratycznych roku 1989 znów można było pójść w karkonosze indywidualnie. Ta granica dzieliła, dzisiaj łączy. Myślę, że jest to coś, o czym marzyło moje pokolenie, żeby móc chodzić i przekraczać granice swobodnie, nawet nie wiedząc czasami, że się jest już po drugiej stronie. Turyści przyjeżdżają za infrastrukturą i ten ruch turystyczny w tej chwili osiąga moim zdaniem już granicę wytrzymałości,
ponieważ Park Narodowy bije rekordy w sprzedaży biletów. 2 300 000 sprzedanych biletów w ciągu roku. I tak naprawdę powoli zaczynamy mieć problemy z infrastrukturą obsługującą turystów. Nocą w Karkonoszach budzi się do życia dzika przyroda, budzą się zwierzęta, te prawdziwe i być może te mityczne. Gdy turyści śpią bezpiecznie w górskich schroniskach, wędrowiec zmierzający na Śnieżkę, by ujrzeć wschód słońca, znów może obcować z przyrodą sam na sam, jak przed wiekami. Mam propozycję dla tych, którzy uważają, że kochają góry i chcą zobaczyć. Niech idą obejrzeć wschód słońca na Śnieżce. Gwarantuję, że nie będzie tłoku.